tym czasie kierownictwo partii odrzucało w ogóle żądania strajku, mówiąc, że tam się dostaje, Gierek wyraźnie powiedział, dostały się tam siły wrogie. Myśmy zebranie koru robili u mnie w domu, wydaliśmy takie oświadczenie zasadnicze w tej sprawie. Słuchaliśmy tego przemówienia Gierka, który właśnie mówił, że wrogowie się tam dostali. I pamiętam, jak Józef Śledziowski powiedział do mnie, jak mówił Gomułka, to ja byłem na strajku właśnie studenckim, okupacyjnym, jak mówił w 1968 roku. Przemawiał w sali kongresowej. I on wtedy, i wszystkośmy słyszeli, rozumieli, tylko nie wiedzieliśmy jeszcze, że myśmy się skończyli, że już nas nie ma. A teraz słucham go tutaj, jak przemawia Gierek i też wszystko wiem i rozumiem i on pewnie wszystko wie i rozumie, tylko on jednego nie wie, że on już się skończył, że już go nie ma. Dla nas to było zupełnie jasne. W tym momencie, kiedy on się przeciwstawił strajkom, to on już przegrał, już go nie ma. No ale napięcie było niesłychane, bo to zagrożenie, że oni jednak użyją siły, było olbrzymie. Pamiętam, Rakowski napisał do Anki Kowalskiej. Ale o tym Rakowskim będzie za chwilę. Powiedzieliśmy, już teraz czekaliśmy, ja dzwoniłem nieustannie do Szczecina, mówiąc tym naszym chłopakom w Szczecinie, panowie, pilnujcie stoczni, ona za chwilę stanie. To rzeczywiście jakoś tak dzień i nagle dostaję telefon. Aha, mój telefon nie został wyłączony. Tylko tyle, że on przerywał przerywano rozmowę w każdej sprawie, która dotyczyła strajku, miejsca, zdarzenia jakiegokolwiek. Po prostu przerywało. I w związku z tym zacząłem też korzystać z różnych telefonów w moim bloku. Jest duży i tych telefonów jest dużo. Ci faceci chodzili po podwórku, przychodzili za mną do ludzi, do których ja dzwoniłem. Ludzie wpuszczali, dawali dzwonić. Jakby czuło się, że tu już będzie, że to jest to, że to już jest, że jakby tam miara się przebrała. I w pewnym momencie przyszła wiadomość, że aresztowano. Myśmy mieli kilka jeszcze telefonów rezerwowych, że aresztowano Kęcików, że aresztowano jeszcze tam kogoś. Przyjechał profesor Kielanowski, Anka Kowalska i Anka Kowalska przywiozła mi gryps od Rakowskiego, list Rakowskiego do niej, ale oczywiście do nas skierowany. Firma Rakowski pisał, że on że oni wejdą, że to już nie ma ratunku. Że w tej chwili wejdą, rozbiją, rozpieprzą wszystko. Oni jak wściekłe psy o czerwonych z wściekłości oczach, z nienawiści oczach czają się, żeby wam i nam skoczyć do gardła, pisał Rakowski. Ja trzymam ten w ręku i mówię, no, ponieważ on się zawsze myli, to teraz to jest dobra wiadomość, wszystko jest w porządku. I w tym momencie otwierają się drzwi i wchodzi mój znajomy kapitan Sitek z MSW, wówczas jeszcze kapitan. Potem go spotkałem jako pułkownika i mówi, no, dzień dobry panu, panie Kurą, dzień dobry, ja mówię. I zjadłem gryps od Rakowskiego, bo wtedy jeszcze uważałem, że muszę być wobec niego lojalny. Wzięli nas i od tego momentu zaczęli przewozić z komendy na komendę. 4-8 w jednej komendzie, 4-8 w drugiej komendzie. Dlatego, bo wtedy już zaczęły się pertraktacje w stoczni. O pertraktacjach w stoczni ja się dowiedziałem z życia Warszawy, które mi jeden milicjant dał. Milicjanci demonstracyjnie, niektórzy na niektórych komendach, absolutnie oficerowie milicji, solidarność z nami wyrażali, byli oburzeni na te praktyki. Z komendy na komendę to potworna rzecz, siedzieć w komendach. Porzucono mi życie Warszawy jeszcze wcześniej. Ula Doroszewska przez okno mi zawołała, że przemawiał Gierek, że mówi strajk, już użył słowa, że powiedział, że komitety strajkowe powinny wejść do rad zakładowych, że nowe zebranie, nowy zjazd ZZ-ów trzeba zwołać, że to wszystko trzeba odnowić. No ale za późno, gdyby Gierek wygłosił to przemówienie wcześniej, można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z taką prawidłowością, że gdyby Gomułka prowadził politykę Gierka, a Gierek politykę Jaruzelskiego, to byłaby to zupełnie inny kraj. I podobnie, gdyby Gierek jako swoje pierwsze przemówienie wygłosił ostatnie, to, w którym uznawał już Solidarność, znaczy w którym uznawał wolne związki zawodowe, to też by to wygrał, przebił i byliśmy w innej sytuacji i dobrze by się stało, bo bylibyśmy w innej sytuacji, nie byłoby zamachu wojennego, szlibyśmy do przodu, a nie bylibyśmy w tym strasznym kotle.